Cześć, jestem Kamil i pokażę wam dzisiaj dwa proste przepisy na jedne z najpopularniejszych dodatków do ramenu, czyli chashu i Ajitsuke Tamago. Oba te dodatki są ze sobą powiązane, dlatego że robiąc chashu uzyskacie idealną marynatę do jajek. Chashu, tak jak ramen, pochodzi z Chin. Tłuste kawałki wieprzowiny bez kości są doprawiane słodko-słoną marynatą z dodatkiem przyprawy 5 smaków, a następnie pieczone. Japońska wersja różni się przede wszystkim sposobem obróbki, ponieważ zamiast pieczonego mięsa mamy gotowane. Często możemy się też spotkać z rolowaniem mięsa przed gotowaniem. Jajka ugotowane na twardo, nieobrane, były swoistym czekadełkiem. Klienci mogli zjeść jajko czekając na ramen albo dodać je do samej potrawy. Gdy ramen zaczął zyskiwać na popularności i stawał się coraz bardziej wyrafinowany, jajka awansowały na jeden z najpopularniejszych dodatków. Zaczniemy od mięsa, czyli chashu. Możecie użyć właściwie każdego tłustego kawałka wieprzowiny, ale wydaje mi się, że boczek jest idealnym kawałkiem do gotowania. Wysoka zawartość tłuszczu sprawia, że właściwie nie da się go źle zrobić, nawet jeśli gotowanie nie jest waszą najmocniejszą stroną. Boczek po ugotowaniu nadaje się nie tylko do ramenu, jest bardzo dobry sam w sobie. Spokojnie można go rzucić na kanapkę, do jajecznicy czy do czego tylko chcecie. Jeśli będziecie robić większą porcję, możecie go zrolować i związać sznurkiem wędliniarskim, żeby nadać mu okrągły kształt. Nie jest to jednak konieczne i zależy tylko od waszych preferencji. Podam składniki na oba przepisy jednocześnie, jako że do jajek użyjemy zalewy z boczku. Jeżeli nie jecie mięsa i chcecie zrobić same jajka, zajrzyjcie do opisu albo poczekajcie na część jajeczną. Ilość niektórych składników na filmie może się różnić od tego, co powiem, ponieważ robiłem mniejszą porcję. Składniki na kilogram boczku i jajka. Kilogram boczku bez kości ze skórą. Najważniejsze, żeby nie było w nim żadnych kości. Dobrze też, jakby nie był to kawałek składający się z samych warstw tłuszczu. Jajka. 20 g szczypiorku, 50 g pora, 1/3 papryczki chili. Te składniki są opcjonalne, możecie je pominąć. 150 g ciemnego sosu sojowego i 75 g jasnego sosu sojowego. 20 g czosnku i 25 g imbiru. 15 g cukru. 25 g mirinu, 25 g sake. Wszystkie składniki rozdrabniamy tak, żeby wydobyć z nich jak najwięcej aromatu i tak, żebyśmy mogli je później odcedzić. Robimy tak, żeby uzyskać skoncentrowany sos, który później rozrzedzimy wodą. Teoretycznie moglibyśmy wrzucić wszystko jak leci, dodać boczek i gotować. Ale wtedy wszystko przykleiłoby się do mięsa, a że chcemy też zalewu użyć do marynowania jajek, więc dobrze mieć płyn, w którym nic nie pływa. Zaczynamy od podgrzania mirinu i sake. Odparowujemy alkohol i dolewamy sos sojowy. Po chwili dorzucamy cukier i mieszamy, żeby go rozpuścić. Następnie wrzucamy wszystkie pozostałe składniki i gotujemy na wolnym ogniu przez około 10 minut. Zdejmujemy z ognia i zostawiamy na godzinkę, żeby wszystko się dobrze przygryzło. Po tym czasie odcedzamy. Sporo sosu zostanie w przyprawach, dlatego trzeba je dobrze odcisnąć. Można też je wypłukać odrobiną wody, którą i tak będziemy musieli dodać. Przekładamy boczek, który wyjęliśmy 30 minut wcześniej z lodówki, do naczynia z sosem, w którym będziemy go gotować. Najlepiej robić to w garnku, który jest mniej więcej rozmiarów mięsa, dzięki czemu będziemy musieli dodać mniej wody. Zalewamy wodą tak, żeby przykryć boczek i doprowadzamy do wrzenia.
Gdy mięso napęcznieje, dolewamy wody i gotujemy na wolnym ogniu przez 1,5 do 2 godzin, zależnie od wielkości. Po tym czasie możemy boczek wyjąć i użyć od razu, albo zostawić go w zalewie np. na noc w lodówce i dopiero wtedy odcedzić. Płynu nie wylewamy, tylko zostawiamy do marynowania jajek. Po ostygnięciu, a przed podaniem w ramenie trzeba mięso ogrzać. Możemy plastry boczku zgrillować, opalić palnikiem gazowym, podpiec w piekarniku lub wrzucić na chwilę do wody na makaron. Kwestia wygody i efektu, jaki chcemy uzyskać. Przy robieniu marynowanych jajek jedynym problemem, z którym musimy się zmierzyć, jest czas gotowania. Niestety nie mogę podać czasu gotowania, który będzie działał w każdym przypadku, a to dlatego, że jest kilka czynników, które mogą na niego wpłynąć. Są to rozmiar, data produkcji, temperatura samych jajek, pochodzenie. Pokażę i opowiem wam, jak ja gotuję jajka na ramen, ale jednocześnie zastrzegam, że możecie uzyskać inny efekt ode mnie. Dlatego za każdym razem, gdy macie partię jajek z innego źródła, ugotujcie jedno jajo na próbę, żeby poznać idealny czas gotowania. Jeśli trzymacie jajka w lodówce albo w chłodnym pomieszczeniu, trzeba je wcześniej wyjąć, żeby złapały temperaturę pokojową. Wody, w której będziemy gotować, powinno być dość dużo, tak żeby temperatura po włożeniu jajek nie spadła. Czas gotowania między 6 a 7 minut. Jajka na filmie gotowałem przez 6,5 minuty i były to dość duże sztuki. Przy średniej wielkości 6 minut może wystarczyć. Jajka odcedzamy i hartujemy. U mnie jest to zlew z zimną wodą, może być miska z wodą z lodem. Po ostudzeniu obieramy i wrzucamy do marynaty, która została nam z boczku. Czas marynowania zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. To jest jajko po niecałej godzinie. Zmieniło kolor, ale ma tylko cienką brązową obwódkę i nie zdążyło przejść smakiem marynaty. Na zdjęciu w ramenie jest jajko, które marynowało się około doby i tu już widać, że marynata przeniknęła dużo głębiej. Jajka w marynacie przechowujemy w lodówce. Jeśli nie jecie mięsa i chcecie przygotować samą marynatę, to potrzebujecie 75 g ciemnego sosu sojowego plus 50 g jasnego sosu sojowego, 10 g cukru, 15 g czosnku i 15 g imbiru, 20 g szczypiorku, 25 g pora, 1/3 papryczki chili. Składniki opcjonalne możecie pominąć wszystkie albo wybrać te, które wam pasują. 25 g mirinu, 25 g sake. Sposób przygotowania jest identyczny jak w przypadku boczku. Po ostudzeniu marynaty rozrabiamy ją z litrem wody i wrzucamy do niej jajka. A tak wyglądają jajka i czaszu w ramenie. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach, a zbliżamy się wielkimi krokami do przepisów na ramen.